jakimś sensie nie ma nic gorszego niż kształcenie liderów, wysupłanych pojedynczo z różnych firm, do których oczekuje się, że będą wracać i je zmieniać, ponieważ to z punktu widzenia metody jest kompletnie bez sensu, bo wtedy my zmieniamy liderów, natomiast oni mają wrócić zmienieni i spowodować, żeby zmienić pozostałych. To jest niezwykle trudne. To, co wyście tutaj zrobili, to jest, o tyle jestem pod wrażeniem tego, że my bierzemy ludzi, grupę ludzi z instytucji, którą mają zmieniać, których uczymy nie tylko podejść, nie tylko tam przypadków i czegoś jeszcze, ale pozwalamy im zbudować, co jest niezwykle ważne w zmianie, pozwalamy im zbudować wspólny język, znaczy znaczenia dla słów, których potem używają. Ludzie się posługują słowami, z których te same słowa znaczą co innego, więc w procesie zmiany nie ma nic właściwie ważniejszego na początku, żeby ludzie się porozumiewali tym samym językiem. I teraz, jeżeli my ich szkolimy osobno, to oni potem muszą uczyć tego języka, co jest znacznie trudniejsze, tych, których mają zmieniać. Natomiast jak bierzemy grupę, to oni ten etap mają za sobą i potem już mogą tylko się skupić na tym, żeby wprowadzać zmiany. Więc pod tym względem jestem pod wielkim wrażeniem takiej metody. Jest taka trochę infantylna wersja rozumienia zmiany, że to jest zastępowanie czymś nowym czegoś, co jest stare. Czyli myślimy o takiej wizji zmiany jednoetapowej. To nigdy się nie udaje prawie, prawda? Bo to, co było do tej pory, co chcemy zmienić, było pewnie utrwalone, było oparte na ustalonych wartościach, na interesach ludzi, którzy tam funkcjonowali w ramach tego wczorajszego modelu. I teraz jak przychodzi do tego, żeby to zmienić, to nie wystarczy przynieść nowe wartości i nowe filozofie, i nowe przekonania i wstawić je w miejsce tych starych. To oni mogą realizować to, co jest istotą porządnej zmiany, mianowicie przeprowadzić organizację przez 3-etapowy model zmiany. Odmrożenie wczorajszych wartości, sposobów zachowań, stereotypów, wiedzy itd. Dokonanie zmiany, a potem niezwykle żmudny i niezwykle przeaczany najczęściej moment, bo ludzie już się tak cieszą, że wprowadzili zmianę, że nie pamiętają, że ona musi być utrwalona. Bo ludzie, to powiedzieliśmy sobie tutaj dzisiaj, ludzie potem jeszcze bardzo długo, nawet jak się zmienią, nawet jak zmienią postawy, przekonania, wartości itd., to długi czas jeszcze testują, czy przynajmniej te wczorajsze nie były skuteczniejsze, lepsze, dawały większy profit itd.